Mamy rok 991. Europa wciąż rozpięta jest między dawnym porządkiem plemiennym, a coraz bardziej dominującą władzą kościoła i cesarzy niemieckich. Wśród tych wydarzeń, gdzieś w Rzymie, w papieskich kancelariach, pojawia się niepozorna notatka Dagome Iudex. Dokument, który do dziś pozostaje tajemniczy i pełen znaków zapytania. Ale co właściwie kryje się za tym łacińskim tytułem? Kim był tajemniczy Dagome? Dlaczego nie nazywano go wprost Mieszkiem? I co sprawiło, że w jednej krótkiej wzmiance zawarto opis granic państwa, które właśnie wyłaniało się z mroków dziejów? Bo być może wcale to nie jest tylko historia Mieszka i naszej Polski, a może fragment dużo większej układanki. Zapraszam na dalszy ciąg filmu. Rękopis znany jako Dagome Iudex powstał w czasie pontyfikatu papieża Jana XV, czyli pod koniec drugiej połowy X wieku i jest uważany za dokument, w którym książę Mieszko I oddał swoje państwo pod opiekę stolicy apostolskiej. Oryginał dokumentu nie zachował się niestety jednak do dzisiaj. Jego treść znamy jedynie dzięki skrótowi, który około roku 1080 sporządził jeden z mnichów francuskich, czyli blisko 90 lat po wystawieniu oryginału. Zatem jakie wątpliwości mogą się pojawić już tutaj w tym momencie? Historycy sądzą, że pierwotna wersja dokumentu powstała najpewniej w kancelarii książęcej w Gnieźnie około roku 991, ale czy na pewno? Bo nie tak blisko śmierci naszego tajemniczego księcia, chociaż możliwe, że spisano go również gdzie indziej, w Kwedlinburgu albo nawet w samym Rzymie. Do naszych czasów dotrwało aż 6 kopii tego streszczenia, które pochodzą z dwóch odrębnych tradycji rękopiśmiennych. Pierwsza wątpliwość pojawia się już na samym początku, kiedy tak naprawdę powstał oryginalny tekst, bo regest wykonano z podniszczonego oryginału rzymskiego dokumentu, uwaga, prywatnego dokumentu spisanego na papirusie, który już znajdował się w siedzibie Grzegorza VII, a więc w latach 1073 do 1085. I uwaga, tutaj bardzo ważna rzecz. Jeśli oryginalny dokument faktycznie był spisany na papirusie, a wszystko na to wskazuje, to tak naprawdę musiał powstać między rokiem 985 a 996. Jednak te widełki czasowe dają nam spore pole do spekulacji, jednak taki papirus powinien je doskonale uciąć. W takim wypadku musiał zostać spisany na podstawie ustnego oświadczenia wysłanników Mieszka I w Rzymie. Zatem już na tym etapie widzimy, że mało prawdopodobna staje się wersja powstania czy też spisania tego dokumentu w Kwildenburgu, nie wspominając już o samym Gnieźnie. Czyżby życzeniowe bajki polskich historyków? A to z racji tego, że papirusy w tamtym czasie nie opuszczały granic Rzymu, ze względu na odcięcie już Egiptu od Europy przez Arabów, co skutkowało zaburzeniem importu tego typu towarów do Europy. Dowodem też na to może być zapis starszą kuriałą rzymską. Tutaj uwaga, iż starsza kuriała charakteryzowała się dosyć prostymi, choć ściśniętymi i nieco pochyłymi literami, które ułatwiały szybkie pisanie dokumentów urzędowych. Zatem był to pierwszy problem dla kopisty, który posługiwał się już inną kuriałą w późniejszym czasie, co mogło być powodem tak wielu przekręceń i później przeróżnych interpretacji tego pisma, z którym mamy do czynienia aż do dnia dzisiejszego. I co też tutaj wydaje się bardzo istotne, to przecież dokument ten został niejako wygrzebany w archiwum, zagubiony pośród innych notatek. Więc widzimy, jaki chaos, nawet odkrywczy w tamtym czasie wczesnego średniowiecza, dotyczył tego jakże ważnego dla nas dokumentu. Tak naprawdę są to pierwsze schody na naszej drodze do zrozumienia tego oto streszczenia, ponieważ tak zwane opisane w oryginalnym tekście państwo gnieźnieńskie, czy raczej chnieźnieńskie, jest tam zapisane w rozumieniu dwojakim. Najpierw jako una civitas in integro, czyli miasto lub osada w całości, gdzie w średniowiecznych dokumentach taki zwrot łaciński pojawia się w aktach darowizny lub też
sprzedaży z naciskiem na konkretną miejscowość, czy też jednostkę administracyjną. Ale żeby nie było tak prosto, to ponownie służy również jako opis granic władztwa. Zatem już tutaj bardzo dokładnie widzimy niejednoznaczność opisową tego dokumentu. Przejdźmy teraz chyba do najbardziej dyskutowanego problemu, jakim jest sama nazwa Dagomę. Pomimo naprawdę przeróżnych teorii, największa część badaczy przychyla się obecnie do jednego stwierdzenia, że faktycznie pod imieniem Dagomę kryje się nazwa Mieszka I. Ale co do samej już jego nazwy, to część badaczy uważa ją za zwykłą pomyłkę mnicha czy też kopisty dokonującego tego streszczenia oryginału, a druga część badaczy widzi w niej nazwę prawdziwego imienia Mieszka. Ale przyjrzyjmy się teraz temu dokładniej, jakby to mogło wyglądać w takim razie. Otóż w tym drugim przypadku chodzi o imię Dagobert, gdzie jest to tak w istocie rzeczy hipoteza jednego z niezależnych językoznawców. Tą wersję popiera wielu innych badaczy zajmujących się w szczególności nauką nad pochodzeniem różnych nazwisk, ich ewolucji oraz także genealodzy piastowscy. Imię to ma się składać w zasadzie z dwóch imion: Dagobert, nadane na chrzcie, oraz słowiańskie Mieszko, gdzie po odcięciu Bert i dodaniu dwóch pierwszych liter mi daje nam to Dagomę. I pomimo licznych teorii o rodowodzie wikińskim, a nawet morawskim, na dzień dzisiejszy wydaje się to najbardziej prawdopodobna teoria i uznawana w świecie naukowym. Na chwilę teraz porzućmy sam problem imienia Dagomę, Dagobert czy też Mieszka, a przyjrzyjmy się granicom opisanym w tym dokumencie. A jeśli o nich mowa, to najpierw kierujemy nasz wzrok na północ naszego dzisiejszego kraju. Występuje tam określenie bardzo istotne moim zdaniem: Longum Mare. Tutaj za granicę uważa się wybrzeże Morza Bałtyckiego, bo mowa jest o północy granicy księstwa Mieszka. Ale czy czasami samo Pomorze nie było osobnym wtedy już księstwem pod panowaniem Świętopełka, czyli trzeciego syna księcia, który podobnie jak w przypadku Bolesława nie został wymieniony w dokumencie Dagomę Iudex? Również Szczecin czy też Jomsborg wydaje się nie być pod kontrolą Piastów w tamtym oto czasie. Dalej idąc, tak samo Mazowsze nie jest tu sprawą jasną, gdyż Płock jako czołowy gród w tamtym regionie został wybudowany dopiero pod koniec X wieku, a wniosek ten opieramy na najnowszych badaniach archeologicznych i konstrukcji hakowatej grodu w Płocku. Zatem być może był to dopiero solidny przyczółek przygotowany do dalszego podboju ziem na wschód. I co ciekawe, Wisła nie jest wymieniana jako wschodnia granica władztwa Mieszka, a sama domena krakowska jest określana jako infra hos affines, co w średniowiecznych dokumentach sugeruje zdecydowanie odrębną granicę, poza którymi znajdowały się ziemie zajmowane przez inne plemię, ród czy też sąsiadów, którzy w jakiś mniej jasny sposób jednak byli spokrewnieni z Piastami z północy. Kolejny wielki problem i wielki spór toczy się o znaczenie nazwy Alemure. Jednak odrzucając spekulacje na temat samego Ołomuńca jako byłego centrum Wielkich Moraw i alemańskiej też myśli, oczywiście według relacji naszego Długosza pozostaje nam tylko jedna opcja: termin locus, czyli osobny obszar, a nie żadna konkretna miejscowość. A później za tym terytorium mamy już kolejne ziemie plemienne dawnych Milczan. Zatem jak tak naprawdę ma się sprawa z tymi granicami w Dagomę Iudex? Jak widzicie, jest ona bardzo niejasna, ale na pewno, czy tylko z pozoru. Ale może teraz na tą sprawę spojrzeć z zupełnie innej perspektywy, a mam tu na myśli właśnie żonę naszego księcia, czyli Odę, oraz samo duchowieństwo z Rzeszy, a konkretnie biskupstwo w Magdeburgu. W czasie, kiedy najprawdopodobniej powstał tekst Dagomę Iudex, Chrobry miał już swoją własną żonę, władał ziemią krakowską i podobnie jak inni sąsiedzi, razem ze Świętopełkiem wyłącznie, mógł mieć zakusy na ojcowiznę.
Czy pismo to było desperacką próbą samej Ody szukania ratunku w stolicy Piotrowej poprzez darowanie dochodów już wtedy Rzymowi, wiecznie zachładnemu na nowe ziemie, bogactwa, który czerpałby zyski z tego terytorium w zamian za bezpieczeństwo najbliższej jej rodziny? Czy jednak nie jest to paradoksem, gdyż Oda przecież wywodziła się z samej Rzeszy i w ten sposób szła na kurs kolizyjny z samym Rzymem? A może tak naprawdę Mieszko niczego w ogóle nie wystawił, gdzie to wcale nie Oda walczy o jakieś dziedzictwo dla swoich synów, ale tamtejsze biskupstwo stara się usamodzielnić od Rzymu. A całe poselstwo, które znalazło się w Rzymie, nie było przysłane przez księcia Polan, lecz może przez biskupów z Niemiec. Zatem może sam tajemniczy Dagome został użyty przez biskupów z Magdeburga w celu osiągnięcia ich własnych celów, a może nawet posłużyli się oni samą Odą. Zatem drugi człon nazwy tego dokumentu, Iudex, niekoniecznie musiał oznaczać Mieszka, lecz jakiegoś przedstawiciela, sędziego, zwierzchnika, użytego w tym kontekście do załatwienia po prostu prywatnej sprawy. Tutaj posuwamy się w sferę dużej już chyba historycznej fantastyki, ale czy naukowcy zawsze muszą mieć rację? Teraz jednak na sam koniec tej opowieści zostawmy już to wszystko, ponieważ mamy rocznicę koronacji naszego króla Chrobrego i przy tej okazji chciałem właśnie zwrócić waszą uwagę na samą domenę piastowską pod koniec X wieku. Bo zbyt naprawdę wiele zmiennych i niewiadomych wciąż towarzyszy dokumentowi Dagome Iudex. Jak widzicie, mamy tu całą masę znaków zapytania i ciężko jest określić, o czym mówi właściwie sam zaginiony tekst Dagome Iudex, a opowiada nam szczątkowy przepisany regest. Możemy posunąć się do pewnych przypuszczeń, iż w oryginalnym dokumencie obszar określany mianem państwa gnieźnieńskiego wydaje się obejmować przede wszystkim jego centralną część, czyli kiedyś rdzenne ziemie Mieszka I, ziem, z których wyrosła dynastia Piastów, a więc zdecydowanie samą Wielkopolskę i też późniejsze zdobyczne fragmenty Mazowsza i Małopolski. A pozostałe tereny, które zostały wymienione w fakcie, najprawdopodobniej znajdowały się w strefie pogranicznej, w strefie wpływów, które wymieniano wyłącznie w kontekście wyznaczenia zewnętrznych rubieży władztwa Mieszka, gdzie być może na tamtą chwilę spisywania dokumentów wcale nie stanowiły integralnej części wczesnej domeny Piastów. Na dzisiaj to już wszystko, a ja z chęcią poznam waszą opinię na temat tego, o czym opowiedziałem w tym filmie, zapraszając was do komentarzy poniżej. Dzięki za uwagę, do usłyszenia.